Więc tak, dzisiaj troszkę sobie pospaliśmy i potem leniwie wyleźliśmy i wzięliśmy, widać pacinko, i potem zamiast busa postanowiliśmy wziąć elektryczne rowery, bo załatwiliśmy sobie apkę jeszcze Back in Tokyo. One mają takie wydzielone parkingi i to wszystko jest super schludne. To nie jest jak w Londynie, że można się wyjebać albo jak ktoś jest na wózku, to nie przyjedzie, bo wszędzie stoją. Tutaj one są elegancko poustawiane, albo bardzo często są w ogóle takie garaże na rowery w budynkach i normalnie na apce jest pokazane, jak tam wejść. Mieliśmy fan. Bardzo dziwnie Japończycy jeżdżą po ulicach, bo muszę stwierdzić, że połowa z nich jeździ pod prąd. Spoko, bo tutaj naprawdę na ulicach ludzie jeżdżą tymi rowerami i wszędzie tu są rowery. I potem pojechaliśmy nimi do Osaka Castle i ogólnie rzecz biorąc to nie weszliśmy do środka. No i po prostu zobaczyliśmy, że w tym Osaka Castle jest w zasadzie muzeum, a nie takie wnętrza zamkowe i nie weszliśmy. Zamiast tego siedliśmy sobie tam wokół tego zamku, były piękne tereny. Ja tam poszłam spać, zasnęłam. Po jakiejś godzinie się obudziłam i poszliśmy dalej. Udało nam się zrobić pranie, wyszliśmy i teraz enjoyujemy Osakę i Osaka jest mocno zakupowa, sklepowa, neonowa, kolorowa. Fajnie jest ogólnie, spoko, dużo sobie zachodzimy, kupiliśmy sporo rzeczy, podoba się nam. No więc wczoraj zrobiliśmy sobie wieczorny spacer po Osace. I po drodze było coś bardzo dziwnego, bo na ulicy stały dziewczyny. Strasznie dużo ich było. I chłopcy też, nie tylko dziewczyny. Paru chłopców też było. I próbowałam to wygooglować, no i po prostu oni zapraszali do takich girls bars i teoretycznie po prostu płaci się im za drinki, a one z wami sobie siedzą i gadają. No zaskoczeni, że w ogóle to jest na taką skalę. Potem poszliśmy w końcu do takiego baru i dali mi kurczaka zamiast tofu. I to był właśnie taki bar, gdzie grill bardziej. Grill, ale też tempura i jak tylko kelnerki podawały komuś talerzyk, to mówiły dozo i wtedy cały bar krzyczał dozo. To było mega dziwne. Spaliśmy jak zabici, ja się trochę bałam w nocy. Bo ten nasz hotel jest taki dziwny, że tam w ogóle drzwi główne nie są zamykane, każdy może sobie wejść z ulicy. I ja nigdy w tym hotelu nie widziałam żywej duszy. I to jest taki wielki hotel pusty, takie ciemne korytarze i tylko my tam jesteśmy. Strasznie dziwne. No, więc byliśmy dzisiaj w Narze. Byliśmy do buddyjskiej świątyni, gdzie był taki ogromny Budda i to było fajne. To faktycznie robiło wrażenie, że ten Budda był ogromny i w ogóle ta świątynia pierwszy raz została wybudowana w 600 roku, coś takiego. Jest ogromna, robiła wrażenie, super było. I była taka dziura w pilarze drewnianym i ludzie wymyślili sobie, że będą tam się przyciskać. No śmiesznie i ja w ogóle oczywiście tam wzruszyłam się, bo sobie pomyślałam, że ludzie to takie... W ogóle ludzie są tacy śmieszni, że dorośli ludzie w ogóle, ale że znaleźli sobie zabawę i że dziura w pilarze i kurde stoją chłopy i baby stare w kolejce, żeby się przycisnąć przez pilar. To jest takie cute. Kuba, mój brat, próbował się przycisnąć i utknął tam. No i właśnie Alex też stał w kolejce i zaczął tam się wpieprzać. Ale no nie udało się, powiedział, że barki mu się nawet za bardzo nie mieściły. Głupie strasznie. Wiadomo, tych w ogóle jeleni było masakrycznie dużo. Ja trochę myślałam, że to będzie no tyle co nie wiem, w Richmond Park. I w ogóle te jelenie podobno mogły atakować, ale niestety nikogo nie zaatakowały. Strasznie czekaliśmy na to. I potem sobie przeszliśmy tam po parku. Ogólnie było bardzo przyjemnie i wszędzie te jelenie i fajnie. Ogólnie te jelenie to gatunek jelenia żyjący chyba tylko w tym obszarze i on w ogóle
jest zmieszany z jakimś innym dawnym jeleniem i ma właśnie jakieś ancient DNA i coś tam. I one od zawsze z ludźmi sobie współżyją. Potem wróciliśmy do Osaki. Poszliśmy sobie na spacer. No i szliśmy i nagle zaczyna robić się trochę dziwnie i wszędzie są tak jakby sklepy. I to jest taki otwarty przedsionek. I to był dosłownie sklep na sklepie, na sklepie, na sklepie. I w każdym tym przedsionku siedziała przynajmniej jedna pani. I niektóre z nich wyglądały na takie starsze panie. Jakby ta seksworkerka, nie było jej jeszcze i czekało, bo zawsze ta seksworkerka siedziała na środku, a ta starsza pani tak trochę z boku. Nie wiem, ale ogólnie to się tego nie spodziewaliśmy. I wygooglowałam to. Ulica Czerwonych Latarni Japonii w ogóle. Masa po prostu chłopów stała tam. No, ja się czułam tam mega niekomfortowo. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie. Chyba najciekawsze doświadczenie Osaki, to be fair. No a potem zmierzyliśmy sobie do miejsca z udonem i wzięłam sobie udon zupa skrobiowa z jajkiem. Mi to tak mega smakowało, to było niesamowite odkrycie, to było zajebiste, że nawet jak płaciliśmy, to ja na translatorze napisałam do pani, że ja pierwszy raz jadłam taką zupę i że była super. No i wróciliśmy sobie ostatnim spacerkiem po Osace i pakujemy się jutro do Tokio.